No i w końcu czas na Iran. Przyznam, że strasznie jarałem się tą wizytą, gdyż wokół tego kraju narosło masę stereotypów i propagandy, więc bardzo byłem ciekaw, co jest rzeczywistością. Natomiast zacznijmy od podstaw. Po pierwsze, Iran to jedna z najstarszych cywilizacji nadal istniejących. A po drugie, Irańczycy to nie Arabowie, to Persowie. Imperium Perskie rozciągało się od Egiptu przez Grecję aż po Indię, więc jest tam ciekawa mieszanka genetyczna. No nieźle. Moje pierwsze chwile w Iranie. Właśnie zajechałem do Tabriz, takie duże miasto, z którego polecę do Teheranu. I no w sekundę jak mnie ten kierowca wywalił na jakimś tam rondzie, jak muchy mnie oblecieli po prostu. O, co to za rower w ogóle, ile kosztuje, skąd jesteś, a chcesz taksi? Chyba z 20 osób, masakra. Jezu, jak ja tu będę takie wzbudzał zainteresowanie, to masakra, nie? Pierwszy stereotyp akurat muszę potwierdzić. Otóż Irańczycy są naprawdę przemili i bardzo gościnni. Jak tylko wsiadłem do pociągu, w naszym przedziale od razu ekipa zaczęła wyciągać jedzenie, pogaduszki, życzenie sobie wszystkiego najlepszego. Naprawdę sympatycznie. Zobaczcie, ile można zostać w Iranie za 40 złotych. Sorry za bajzel. Standardowo. Lodówka, jest kuchnia, łazienka własna. Klasa, kurczę. Samiutkie centrum dużego miasta. Natomiast to, co rzeczywiście nie podoba mi się najbardziej w Iranie, to jest to, jak oni jeżdżą. Wiem, że to Azja i będzie już naprawdę tylko gorzej. Natomiast w tej chwili już jest to nie do zniesienia. Samochody, motocykle poparkowane po 3 pasy od krawężnika, blokujące połowę drogi. Oto jak tutaj na przykład widzicie. Te samochody już po mojej prawej, to wszystko już jest zaparkowane. Nie? Nawet nie wiadomo w sumie, które jadą praktycznie. Jako rowerzysta jesteście totalnie na przegranej pozycji. I najgorsze w ogóle ze wszystkiego jest to, że ludzie tu kompletnie nie myślą. Zobaczcie tę sytuację tych chłopaków. Gość mnie widział, spojrzał mi w twarz jeden i drugi, po czym wyszli mi dosłownie pod koła i zablokowali jedyne przejście. Ja dosłownie musiałem go wziąć za szmatę i go przesunąć. Coś tam się zaczął do mnie plumkać, no ale krótko uciąłem rozmowę. Serio, trzeba być tu mega asertywnym, żeby przetrwać. Iran, kraj nieprzyjazny rowerzystom. Gigantyczne progi. Raz na jakiś czas trafi się wjazd, ale potem masz normalnie blokady wszędzie. Bo oni jeżdżą tu motocyklami kuźwa po chodnikach, debile. Dobra, no więc jedziemy z rzeczami negatywnymi, które słyszałem na temat Iranu, a które okazały się nieprawdą. Po pierwsze, bardzo łatwo jest dostać się do tego kraju. Wizę można dostać dosłownie w 2-3 dni i wcale nie trzeba mieć wykupionej wycieczki. Po drugie, jest to kraj raczej bezpieczny. Jak cię auto nie zabije, to raczej nic innego. Ataki terrorystyczne, jakie się pojawiły, były skierowane głównie przeciwko wojsku, policji, jakichś tam innych grup etnicznych. Było ich niewiele i tylko w jednym ucierpieli turyści. Natomiast we Francji w tym samym czasie miało miejsce 5 razy więcej ataków terrorystycznych. Zginęło, nie wiem, chyba z 10-krotnie więcej osób i głównie byli to właśnie Francuzi albo turyści. Dobra, po trzecie, kciuk w górę wcale nie jest obraźliwy i jest używany tutaj nagminnie do potwierdzania, że coś jest ok. Po czwarte, kobiety mogą jeździć autami i nawet widziałem ich sporo w dużych miastach. I dalej, a propos kobiet, wcale nie wszystkie muszą chodzić w burkach z zakrytymi twarzami. Fakt, włosy powinny być zakryte i tyczy się to również turystów. Niemniej bardzo dużo kobiet widziałem w normalnym ubiorze, w jakichś kolorowych sukienkach. Choć alkohol jest totalnie zakazany, to prawda jest taka, że życie podziemne, imprezowe w Teheranie i w dużych miastach funkcjonuje. Dzieciaki robią sobie imprezy, tańczą, piją alkohol. Natomiast nie zapominajmy, że panuje tu reżim religijny i
No można poślubić dziesięciolatkę i funkcjonuje też policja religijna, która na przykład biega po hotelach i sprawdza, czy zameldowane tam pary są małżeństwem. A niestety śniadania zawsze takie same. Jajecznica, jak traficie z pomidorem, to i tak jest dobrze. Ogórek, pomidor, tutaj akurat jest parówka, więc nieźle. I chlebek. Witamy w piaskowym mieście Jazd. Tak wyglądają tutejsze tradycyjne hotele. Na środku takie patio z małą oazą, z plumkającą sobie wodą w fontannie, takie siedziska, na których można sobie leżeć, jeść śniadanka i wokoło pokoje. Zobaczcie. I tu już się zaczynają takie zaułki piaskowego miasta. Cisza, spokój. Pojedyncze domy. Właściwie wszystko to są domy. I tu gdzieś co jakiś czas można jakieś takie fajnie rzeźbione drzwi spotkać. Zaraz zobaczymy. O, ogólnie cała ta struktura jest wykonana. Zobaczcie, zobaczcie jak to się kruszy. Piasek, trawa, podejrzewam, że z wodą i to tworzy takie błoto. I z tego normalnie lepią całe chaty. Fakt, że w takich już lepszych trochę się właśnie takiej cegły pojawia, ale ogólnie większość jest właśnie tym pokryta i z tego zbudowana. I normalnie dajcie mi dłuto i młotek, za pół godziny oglądam serial turecki z ziomeczkami w środku. O, no dobra, przesadziłem z tymi pięknymi drzwiami, ale tak mniej więcej to wygląda. Tu cyk, adresik. Ogólnie fajnie to jest, bo cisza, spokój. Raz na jakiś czas przejdzie jakiś motocykl, raz na jakiś czas przejdzie jakaś osoba. Chłodno, bo też te ściany to są dość wysokie i tutaj słońce się tak bardzo nie przedostaje. Naprawdę spoko. W porównaniu z tymi innymi miastami mega jest jazda. Ma klimat, nie? A to, szanowni państwo, zbiornik wodny z 1300 roku. Już jak zauważycie, przy każdej wyższej strukturze pojawiają się te zbrojenia, drewniane kije na przestrzał zawsze wbite i one wzmacniają całą strukturę, żeby ten piaskowiec nie osiadł, no bo to w końcu jest miękki materiał. Oczywiście mnóstwo kafejek, fast foodów i piękne. O, a to są właśnie ojcowie tej rewolucji islamskiej, która wprowadziła tą ciężką dyktaturę. Ten po lewej to ten, który już nie żyje, który to rozpoczął. Natomiast ten z prawej rządzi od 40 lat. Stary dziaduś, jeszcze cały czas na chodzie, już po 80. A swoją drogą, Iran posiada 10% światowych zasobów ropy i 15% gazu, więc jest potęgą energetyczną i mógłby być to naprawdę bogaty kraj. No ale właśnie sankcje i debilny rząd zrobiły swoje. A zmieniając temat, to chciałem trochę ponarzekać na kuchnię Iranu, która jak na tak starą kulturę jest aż dziwna, że jest aż tak jednostajna i momentami wręcz niesmaczna. Jeśli chodzi o samochody, to jest jedna zasada. Wszystkie obite i wszystkie białe praktycznie. Za taksówkami, które są żółte. Natomiast, no oczywiście wiadomo, białe, czasami srebrne, no bo oczywiście dobrze odbijają promienie słoneczne. Natomiast to jest ciekawe, że oni się tu w ogóle tymi stłuczkami czy przetarciami nie przejmują. Wczoraj właśnie miałem taką śmieszną sytuację. Dwa samochody i to jeden w takim, no nie najgorszy, no jakiś tam Peugeot 206, całkiem przyzwoicie wyglądający czerwony, kurde. Mijały się na skrzyżowaniu i no wjechały właściwie w swoje boki tak mocno, że dosłownie po całej długości przecierka, wgniota. Było to słychać, jak ten metal się tam gnie. Popatrzyli na siebie, nawet nikt nie zatrąbił i pojechali dalej. No przecież to są uszkodzenia na parę tysięcy złotych, tak na nasze. Całe praktycznie bok do wymiany od początku do końca. Ale tu się nikt tym nie przejmuje. Cyk, jest korek, trzeba się gdzieś spieszyć. Jedziesz dalej, nie? No to nic. I to w ogóle ciekawe jeszcze przypowiastka a propos samochodów. Pamiętam któregoś razu
podjeżdża taki mega rozklekotany, taki stary, naprawdę full obdrapany samochód i widać, że w środku mąż też taki suchar, dzieciaki są też tak średnio ubrane, ale wysiada żona. I szanowni Państwo, wary tak wypchane, widać, że tam na makijażu pełno, porobiona w cholerę sztuczne rzęsy i mówię, no są priorytety finansowe, nie? To jest ciekawe. O, zobaczcie, tutaj mamy wzgląd do wnętrza takiego budynku i teraz z boku są ściany zawsze, praktycznie bez okien, ale o to chodzi, że właśnie w środku są dziedzińce i z reguły masz właśnie palmy, jakieś baseniki, wejścia do domków i tam dopiero ewentualnie pojawiają się jakieś okna. Całkiem to sprytne i pięknie to potrafi być zrobione, tak jak ten hotel, co widzieliśmy. To, co zauważyłem, to mają często takie budki, właśnie z jakimiś napisami i rozdają tam herbatę. Zawsze leci arabska muzyka i jakieś takie teksty widać empatyczne, najprawdopodobniej religijne, bo tam co chwilę się ten Allah przewija. I wydaje mi się, że to są takie spędy religijne, jeszcze muszę to zresearchować. I właśnie wiesz, wszyscy sobie siedzą, tam chwalmy Allaha, piją sobie tą herbatkę. No ta herbata to jest w ogóle taki symbol. Herbata z cukrem koniecznie, nie możesz nie wrzucić kostki. Kuźwa, raz próbowałem nie wrzucić kostki cukru. A koleś na mnie patrzy, jakbym był chory w ogóle. Widać, że był na granicy postukania mi po głowie, nie widać, taką minę zrobiłem. Mówię, no ziomek, kurwa, i minimalizuje cukier. No, ale nie docierało. Coś mi tam pokazał, że to jest nienormalne i tak dalej. Weź to dyskutuję. Jeszcze zostając w temacie religii, chodząc po irańskich miastach można napotkać takie świątynie z symbolem ptaka z rozpostartymi skrzydłami. Jest to zoroastryzm. Jedna z najstarszych do dzisiaj praktykowanych religii, której początki sięgają ponad 1000, a nawet 1500 lat przed narodzeniem Chrystusa. Mówi się w ogóle, że ta religia zainspirowała islam, judaizm i chrześcijaństwo, gdyż pochodzą z niej takie pojęcia jak niebo, piekło, anioły, demony. Ogólnie ten dualizm walki dobra ze złem promuje właśnie bardzo dobre zachowania i karci te złe. Więc no, Jezus nie był pierwszy, który to wymyślił. To moi kierowcy. Na razie dłużej stoimy niż jedziemy. Na 10-godzinną trasę było aż 5 kierowców w autobusie. Zmieniali się dosłownie co godzinę, gdyż jazda jest tu bardzo wymagająca i cały czas praktycznie musisz uważać, bo każdy samochód jedzie tutaj dosłownie środkiem i wykonuje dziwne manewry, musisz cały czas puszczać długie światła i trąbić. Nie wiem, czy to widać na zdjęciach, natomiast na ostatnie kilometry trasy do samej granicy trafił mi się tak rozklekotany i obrzydliwy samochód z tak obrzydliwym kierowcą, że to jest po prostu niepojęte. Nie wiem, czy to widać, ale na podłodze dosłownie wprasowane były skórki banana i jakieś, nie wiem, żygowiny czy coś. Gość normalnie wypluwał resztki jedzenia gdzieś tam po samochodzie. Jezu, w życiu nie widziałem takiego auta. Ledwo to w ogóle odpaliło i dojechało. Z ogromnym smutkiem musiałem ominąć parę fantastycznych miejsc i gnać do granicy, gdyż dowiedziałem się, że Pakistan ma jakieś spięcia z Afganistanem i możliwe, że to przejście graniczne niedługo zamkną. No i kolejna smutna rzecz. Ta mina nie wróży nic dobrego. Otóż musiałem sprzedać mój rower, moją piękną kuskę. Udało się odzyskać 2/3 kwoty, nie wiem w ogóle jak to się udało. Podjechałem do sklepu z profesjonalnymi rowerami górskimi i po prostu z miejsca dobyliśmy targu. Takie sympatyczne ziomki kupiły. No,
Krótko mówiąc, jazda rowerem po tych krajach trzeciego świata to jest absolutna katorga. Spaliny, przebite opony, brak miejsca do jazdy, straszne powolne tempo jazdy. Nie miałem najmniejszej przyjemności z jeżdżenia rowerem po tych krajach i stwierdziłem, że mówię, dobra, jak zajadę do jakiegoś bardziej przyjemnego, nie wiem, typu Laos, typu Kambodża, gdzie jest mało ludzi, tam sobie kupię jakiś tani rower i sobie przejadę, a na razie pociąg plus autobus. Kurczę, za krótko byłem w tym Iranie, no. Ale cóż, Pakistan wzywa. Niemniej na to, co widziałem na ten krótki czas, 10 dni uważam, to wystarczyło mi, żeby stwierdzić, że masa rzeczy, które słyszymy na temat Iranu, to jest izraelska i amerykańska propaganda, która ma po prostu obrzydzić nam ten kraj, żeby w przypadku jakiegoś ataku na nich nikt za bardzo się nie buntował. W ogóle spodziewałem się masy jakiejś kontroli policji, wojska na ulicach, wiecie, państwo policyjne. Kompletnie zero. W ogóle naprawdę jest mniej w ogóle niż w innych krajach. Jak już jakiś policjant pojawił, to był totalnie w porządku. Ogólnie jeśli chodzi o bycie w porządku, no to naprawdę masa Irańczyków najpierw jest taka troszeczkę nieufna, nie? Ale ogólnie jak już podejdą, pogadają, to jest super, w porządku, właśnie zapraszają na jedzenie. Natomiast trzeba uważać, jest ten system tarof, nie wiem czy kojarzycie, to jest jakby taki system kurtuazji społecznej, która polega na tym, że oni na przykład będą chcieli za ciebie płacić, nie będą chcieli od ciebie pieniędzy i tak dalej. Natomiast no to jest taki taniec i chodzi o to, żeby też napierać i jakby finalnie zapłacić, nie? Oni w ogóle też słynne jest to, że zapraszają do swoich domów, że to jest właśnie ta taka irańska gościnność, że cię trzymają przez parę dni nawet, dają ci jeść i tak dalej. I ja czekałem bardzo na to i wydarzało mi się to niestety na sam koniec podróży, gdzie rzeczywiście taka rodzinka mnie zaprosiła, jak już jechałem do granicy, natomiast musiałem im odmówić, bo po prostu tak się spieszyłem. Po prostu chciałem zajechać rzeczywiście przed pewną godziną, żeby jeszcze zdążyć danego dnia. I strasznie żałuję, bo kto wie, może jakaś ciekawa przygoda by z tego wyszła, no ale niestety ciśnienie. Jeśli chodzi o angielski, to jest totalna nieregularność. Możesz zajechać do turystycznego centrum największego miasta i w hotelu na recepcji gość nie będzie w stanie słowa powiedzieć po angielsku, będziecie latać z translatorami. A na przykład wszedłem do jakiegoś sklepu rowerowego na jakimś zadupiu zapytać o jakąś małą część i okazało się, że gość gada w perfekcyjnym angielskim. Więc nie ma tutaj kompletnie reguły. Jeśli chodzi o ocenę całego kraju, no to jest sporo bardzo ładnych miejsc, natomiast ogólnie trzeba się kawał do nich dostać, przejechać przez kilometry pustyni. Jeśli chodzi o miasta, no to ta piękna perska zabudowa jest z reguły jakimś maluteńkim kawałeczkiem wielkiego, slumsowego, brzydkiego molochu, więc mieszane uczucia. Trochę jak z Gruzją, więc daję to 6+. Daję to 6+. Wiem, że piękne miejsca, które trzeba odwiedzić, trzeba się naprawdę tam pofatygować na koniec kraju. Najlepiej mieć swojego jakiegoś tam Jeepa 4x4 i tak dalej. Co kiedyś zrobię i wtedy może dam troszeczkę wyższą cenę, na razie 6+. Jeśli chodzi o łatwość zwiedzania, to kurczę powiem Wam, że te strony internetowe, które są pośrednikami jakby w tych usługach irańskich, tam masz wszystko. Hotel, bus, pociąg, samolot, wiza, karta SIM, właściwie wszystko załatwisz w jednym miejscu i to jest... Kurde, każdy kraj powinien mieć coś takiego. Więc pod kątem zwiedzania i tego, jak ludzie są pomocni, jak wszystko załatwisz przez translator, zawsze się znajdzie ktoś, kto gada po angielsku, no to kurczę, 7+. Nie bójcie się tutaj przylecieć i ja na pewno jeszcze raz się tutaj pojawię.